Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jedną z najlepszych i chyba też moich ulubionych metod do nauki języków obcych, czyli shadowing. Opowiem Wam o tym, czym jest właśnie shadowing i jak Wy możecie go wykorzystać w nauce języka polskiego i pokażę Wam też w praktyce, jak ja wykorzystuję go w nauce innych języków. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja nazywam się Kamil, jestem Polakiem i na tym kanale staram się uczyć mojego języka ojczystego w naturalny sposób. Więc zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i zaczynamy. Czym właściwie jest shadowing? No, najprościej mówiąc, shadowing to słuchanie jakiegoś materiału audio i jednoczesne powtarzanie tego, co słyszymy. Czyli właśnie jesteśmy takim cieniem. Można powiedzieć, że jesteśmy taką papugą. Jesteśmy taką papugą, która właśnie powtarza to, co usłyszała. I kiedy robimy shadowing, to naszym celem nie jest absolutnie rozumienie każdego słowa, tylko właśnie naśladowanie tej osoby i sposobu, w który ona mówi. Naśladujemy nie tylko słowa, ale także rytm, wymowę czy melodię języka. I to jest właśnie super narzędzie, bo oprócz tego, że po prostu przyzwyczajamy naszą buzię do wymowy, do słów, do rytmu, do melodii, no to jest to też takie fajne przejście, jest to coś, ja bym powiedział, często mówi się właśnie o tej pasywnej i aktywnej nauce języka, że należy robić input i output, tak? A shadowing to jest właśnie coś pomiędzy, bo jednocześnie właśnie robimy input, ale w tym samym czasie robimy też output. I dlatego to tak fajnie działa. I najlepsze jest to, że tak naprawdę nie potrzebujemy do tego dużo czasu. Bo uwierzcie mi, że 5 minut dziennie shadowingu jest już wystarczające, żeby w dłuższej perspektywie poczuć naprawdę progres. Ale dosyć gadania, pokażę Wam, jak ja robię shadowing w języku obcym, a później przejdziemy do shadowingu po polsku. Od czego zaczynamy? Po pierwsze, musimy wybrać jakiś ciekawy materiał w języku, którego się uczymy, tak, żebyśmy mogli robić shadowing. Tak naprawdę możemy robić shadowing z jakimkolwiek materiałem lub filmem na YouTubie, czy nawet w telewizji. Ja osobiście lubię to robić z podcastami i co ważne, fajnie jest, moim zdaniem, jeśli do takiego podcastu jest dołączona transkrypcja. No albo po prostu możecie wygenerować sobie napisy na YouTubie, ale dla mnie właśnie istotne jest, żeby jednocześnie słuchać i też patrzeć na tekst i przyzwyczajać się nie tylko do dźwięku, ale także właśnie do pisowni. Czyli potrzebujemy jakiś materiał audio, w moim przypadku będzie to podcast, który puszczę na moim telefonie. No i do tego mam tutaj też transkrypcję tego podcastu. Jeśli oglądaliście moje poprzednie filmy, no to wiecie, że ja teraz uczę się języka rosyjskiego i wykorzystuję do tego podcast Russian Radio Show. Bardzo lubię ten podcast. Prowadzący nazywa się Serhiej. Może ktoś z Was się także uczy rosyjskiego? To polecam. No i co? I robimy shadowing. I tak naprawdę mamy dwie metody robienia shadowingu. Najpierw pokażę Wam tą metodę numer 1, a potem metodę numer 2. Metoda numer 1 to po prostu słuchanie całego podcastu ciągiem i powtarzanie takie na bieżąco, bez pauzowania. Puszczamy sobie podcast. Mam nadzieję, że wszystko będzie słychać. Czyli w tym samym momencie słuchamy, czytamy i mówimy. Patrzę na tekst, słucham i powtarzam. Zaczynamy. Я ненавижу учить грамматику. Можно смотреть сериалы, слушать подкасты, много читать и однажды заговорить как носитель. Признайте, вы хотите раз задавать себе этот вопрос. Спойлер, ответ вас и отпадывает, и немного удивит. Досмотрите это видео или дослушайте этот подкаст. Chyba to było wystarczające. Czyli o co chodzi? Jednocześnie słuchamy, czytamy i wymawiamy. I staramy się po prostu nadążyć za tekstem. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wspominałem przy doborze podcastu. Dobrze jest,
żeby dobrać sobie taki podcast, który będzie po prostu odpowiedni do waszego poziomu. Jak widzieliście, ten podcast Russian Radio Show jest już na takim bardziej zaawansowanym poziomie, tak? Właśnie prowadzący Serhiej mówi tam dosyć szybko. Dlatego pamiętajcie, żeby też dobrać dla was odpowiedni podcast. Ale później pokażę wam, jak możecie właśnie zrobić to z językiem polskim. Dobra, więc to był pierwszy sposób, czyli jednocześnie słuchamy i powtarzamy. A teraz pokażę wam sposób numer 2, czyli słuchamy kilku słów, pauzujemy i powtarzamy. Słuchamy znowu, pauzujemy i powtarzamy. Всем большой привет, меня зовут Сергей. Всем большой привет, меня зовут Сергей. Я ваш учитель русского языка как иностранного Я ваш учитель русского языка как иностранного и радиоведущий. и радиоведущий. А это русское радиошоу. А это русское радиошоу. Подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Подкаст и видео для тех, кто изучает русский языk. Okej. Myślę, że to było wystarczające. To było problematyczne, żeby jednocześnie pauzować, nagrywać i mówić, ale myślę, że dzięki temu macie już mniej więcej pojęcie, co to jest shadowing. Jak widzicie, to ćwiczenie jest takie dosyć wymagające, więc na pewno nie jest to ćwiczenie, które będziecie robić przez godzinę, natomiast jakieś 5-10 minut. Na przykład, jeśli macie 10 minut, to 5 minut możecie używać tej pierwszej metody, później 5 minut tej drugiej, no i sprawdzić, która z tych metod bardziej wam się podoba. To co? Bierzemy się do roboty i robimy razem shadowing po polsku. Ale oczywiście najpierw musimy wybrać jakiś interesujący i ciekawy materiał. Możecie znaleźć jakikolwiek materiał w języku polskim na YouTubie, a dzisiaj do ćwiczenia shadowingu wykorzystamy nasz weekly podcast na Patreonie, który prowadzę dla was już od ponad 30 tygodni. Wydrukowałem właśnie przed chwilą najnowszy odcinek podcastu, to znaczy transkrypcję. Możecie zobaczyć. Okej. Tytuł tego podcastu to był Sen. No i co? Zrobimy sobie shadowing, wykorzystując właśnie nasz podcast. Podcastu możecie słuchać z komputera, ale możecie też po prostu słuchać go przez telefon. Ja tak teraz zrobię. Wchodzimy sobie w Patreon, Polish with Kamil, no i puszczamy najnowszy podcast. I robimy razem shadowing. Jeśli będziecie chcieli znaleźć ten odcinek, to jest to A2B2 Polish Podcast How to Sleep Better. Tytuł jest po angielsku, ale całe podcasty są oczywiście po polsku. Tak jest napisane, akurat ten odcinek jest przeznaczony dla osób od poziomu A2, bo mówię w nim właśnie raczej wolniej. Czyli podcast, transkrypcja i lecimy. I przetestujemy dwie metody. Najpierw puszczę fragment podcastu, a ty postarasz się powtórzyć, a później będziemy sobie dzielić ten podcast. Cześć! Cześć! Witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, który niewątpliwie dotyczy nas wszystkich, czyli sen. Zajmiemy się tematem snu. W zasadzie Okej. To było trochę creepy, trochę incepcja, powtarzać sam siebie. Więc dlatego teraz puszczę ten fragment jeszcze raz i ty postaraj się powtarzać po mnie. Cześć! Witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, który niewątpliwie dotyczy nas wszystkich, czyli sen. Zajmiemy się tematem snu. Okej. Czyli to była pierwsza metoda. Mam nadzieję, że udało wam się powtórzyć po mnie. A teraz robimy sposób numer 2. Czyli słuchamy całego zdania. Ja klikam pauzę, a ty
powtarzasz. Przygotowując się do tego odcinka, obejrzałem ciekawy film na YouTubie. Tak jest. Idziemy dalej. No i ten film zainspirował mnie właśnie, do wybrania tego tematu. Film miał tytuł 17 błędów, które rujnują nasz sen oraz zdrowie. Tak jest. Kochani, to było takie małe demo i mam nadzieję, że teraz będziecie już wiedzieć, jak wykonać taki shadowing. Polecam Wam właśnie wziąć jakiś odcinek podcastu, transkrypcję, i wykonać właśnie taki shadowing. I gwarantuję Wam, że dzięki temu naprawdę szybko zauważycie progres w wymowie, bo jest to tak naprawdę uniwersalna metoda. Ja stosowałem ją i dalej stosuję przy każdym języku, którego się uczyłem. Przy hiszpańskim, przy portugalskim, przy angielskim nawet i przy rosyjskim. I naprawdę ta metoda działa i ta metoda pomaga. A jeśli Ty szukasz właśnie jakichś ciekawych materiałów po to, aby wykonywać shadowing, to zapraszam Cię na mój Patreon i znajdziesz tam, już w tym momencie, ponad 30 odcinków weekly podcastu i do każdego takiego podcastu, który przygotowuję co tydzień, oczywiście dołączam też transkrypcję, i słowniczek z jakimiś ciekawymi słowami, które pojawiają się właśnie na przestrzeni odcinka. A oprócz tego na Patreonie znajdziesz też kilka ciekawych rzeczy, takich jak na przykład dodatkowe ćwiczenia do moich odcinków, naszą grupę na WhatsAppie, i chyba najciekawszą rzecz, którą są nasze monthly call i spotkania patronów. A jeśli właśnie oglądasz ten odcinek w momencie jego publikacji, to taki nasz najbliższy monthly call odbędzie się 26 lipca o godzinie 20 czasu polskiego, także zapraszam. A jeśli oprócz tego chcielibyście także polepszyć swój polski w sposób zorganizowany, ucząc się z profesjonalnymi nauczycielami, to w opisie znajdziecie też formularz do zapisów na zajęcia indywidualne i grupowe ze mną i z moim teamem. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Spróbujcie koniecznie shadowing i dajcie mi znać, co sądzicie o tej metodzie. Cześć!